Dzień dobry bardzo, dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Marcin Weinstel, portal Pananimacja. No i cóż, kolejny panel, tym razem o Lemie, Stanisławie Lemie, o twórczości VR, o animacji i o tym, co z animacją w kontekście również fantastyki naukowej będzie związanego. Zapraszam Martę Szerzyńską i Pawła Szerzyńskiego, twórców animacji Kosmogonik. Na podstawie. Dzień dobry. Nie wiem, czy zasłużone brawa, bo nie wiem, czy już Państwo widzieli Kosmogonika. Dobrze, to tak, Marto, Pawle, mieliśmy okazję do tej pory poznać się w VR-ze poniekąd, wirtualnej rzeczywistości. Pierwsze nasze spotkanie na żywo. Mówimy o twórcy, o Stanisławie Lemie, który o przyszłości pisał, o tej, która miała nadejść i o tej de facto, która już nadeszła w kontekście rozwoju technologii. No i zastanawiam się, a propos tej przyszłości, co było de facto pierwszym impulsem do powstania kosmogonika? No, z mojej perspektywy przede wszystkim twórczość Lema. Razem z moim bratem zastanawialiśmy się nad projektem VR-owym. Właściwie zaczęliśmy nad Kosmogonikiem pracować w 2018 roku i fascynował nas, jak większość chyba twórców VR-owych, kosmos, jakieś historie, które można by było przenieść na inną planetę, właściwie zabrać odbiorcę na inną planetę a że jesteśmy psychofanami Lema, to zaczęliśmy rozważać właśnie jego twórczość, nie wiedząc jeszcze, że będzie, że 3 lata później będzie rok Lema, który nam jako producentce, muszę powiedzieć, pomógł sfinansować trochę nasz projekt. Paweł, a ty co? Mikrofon, halo, halo. Zgadzam się z moją siostrą, producentką tego projektu. 3 lata temu, kiedy zaczynaliśmy myśleć o naszej w ogóle wspólnej współpracy, bo gdzieś przez lata w jakiś sposób razem pracowaliśmy, ale nie mieliśmy wspólnego pomysłu dla siebie. Ten VR się pojawił się temat Stanisława Lema i gdzieś zaczęło nam to po prostu jakby iskrzyć, tak pozytywnie działać. Myśleliśmy o tekście, który byłby warty po prostu jakby realizacji w VR-ze, byłby z jednej strony dla nas pomocą i odciążył nas trochę koncepcyjnie, jeśli chodzi o scenariusz. I tekst Stanisława Lema stał się takim punktem jakby wspólnym, który łączył nam i technologię, i trochę treść. Zastanawialiśmy się też nad taką treścią, która miałaby miejsce, jakby dobrze by się odnalazła jakby w świecie VR-u. Jakby ta decyzja ostatecznie, że to właśnie będzie adaptacja jednej z bajek, jednego tekstu, właśnie wynikała jakby trochę z takiej analizy. Okej, Kosmogonik jest opisywany jako przypowieść o potrzebie wolności i naturze władzy. I zastanawiam się w kontekście tej wolności i tego, co daje nam VR, jak wyglądał sam proces realizacyjny filmu i czym de facto różnił się od takiego standardowego w kontekście produkcji filmów animowanych. Ja tylko jeszcze dodam do tego, co Paweł powiedział i też co się pojawiło na poprzednim panelu. My od samego początku pracowaliśmy też z scenarzystką Lauren Dubowski, która jest Amerykanką i tak się zawahałam, bo ona ma polskie korzenie, ale jest Amerykanką i nam od razu przyświecał taki cel, żeby scenariusz właściwie miał taki bardzo anglosaski wymiar. I Lauren, która wcześniej wyprodukowała i też była współczynią innych projektów VR-owych, bardzo nam pomogła i też odciążyła nas, bo co się okazało, do tego nawiązuję tutaj do twojego pytania, długo zmagaliśmy się ze scenariuszem i właśnie z taką próbą odpowiedniej znalezienia tego punktu, który by wpasował się do narracji w tym medium. Ogólnie tak, wszystko się zgadza. Ja jeszcze tylko dodam jakby z takiej mojej strony
ja przez większość mojej kariery zawodowej byłem bardziej osobą techniczną. Jakby VR też w jakiś sposób funkcjonował gdzieś w obrębie moich zainteresowań z tego względu, że zajmowałem się grafiką użytkową, animacją 3D i cały ten aspekt technologiczny zawsze gdzieś tam mnie interesował. I muszę przyznać, i wszystkim w sumie to powtarzam, bo uważam, że to jest jakby bardzo ważna lekcja, którą się nauczyłem, mierząc się z VR-em pierwszy raz, jakby w takiej kategorii nie technologicznej jakby nowinki, w której możemy pokazać naszą jakąś przestrzeń, tylko starając się przekazać jakąś treść, że na początku bardzo nam trudno było wybrnąć mi jako reżyserowi i też prowadzącemu trochę zespół, trudno było nam wybrnąć z takiego klasycznego myślenia o filmie w ramce, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Te wszystkie narzędzia, których używaliśmy, one były jakby z tego świata, który my bardzo dobrze znaliśmy, ale potem się okazało, że taka translacja tego na VR stanowiła bardzo duże wyzwanie i de facto nasze pierwsze 3 miesiące pracy, kiedy już mieliśmy tekst, który zaczęliśmy obrabiać wizualnie, kiedy pracowaliśmy nad scenami i postaciami, a one wylądowały wszystko w śmietniku, bo poczyniliśmy założenia, których wcześniej nie zweryfikowaliśmy odpowiednimi testami i próbami. Na szczęście zespół był zmotywowany, mieliśmy jeszcze troszkę czasu, dlatego udało nam się to wszystko zrealizować, ale był ten taki problem początkowy z myśleniem o VR-ze bez odpowiedniej ilości przepracowanych godzin z samymi okularami, albo z tym faktem, na ile zespół faktycznie rozumiał poza teorią po prostu funkcjonowanie w tym świecie VR-owym. No i też był ten aspekt przeskoczenia na silnik real-time'owy, na silniki w ogóle real-time'owe, które są wspaniałe, ale mają taki też swój inny charakter, sposób pracy, który też potrzebuje czasu, żeby lepiej go zrozumieć. Pawle, wielkie umysły myślą podobnie. Przejdziesz już moje kolejne pytanie. Ale chciałbym nawiązać do tego. No, Stanisław Lem uchodzi za twórcę niełatwego w kontekście adaptacji. Nie tylko, czy to będzie VR, czy animacja, ale ogólnie. Ze względu na tematykę, ze względu na formę, chciałem zapytać o to, co było największym wyzwaniem, ale zapytam, co było największą satysfakcją ostatecznie w samym procesie i w momencie, kiedy już nadaliście waszemu dziełu ostateczny kształt, ostateczną formę. Co było największą satysfakcją w momencie, kiedy ten finalny produkt już dostaliśmy? Z mojej strony chyba, no jakby oprę się o taki klasyk, to jak trochę ludzie odbierają tą animację i pewnego rodzaju założenia, które poczyniliśmy, które wprowadziliśmy do treści i do tego sposobu opowiadania, które udało nam się na tyle dobrze zrealizować, że w wielu przypadkach ludzie bardzo dobrze je czytają. Czyli ten taki nasz zamysł, że my chcemy opowiedzieć naszą historię w jakiś określony sposób i udaje się ją odczytać jakby trochę w ten sposób, przynajmniej w dużej ilości przypadków. Ja bym nazwał takim naszym małym sukcesem i właśnie taką radością po tym projekcie. Myślę, że dla mnie największym sukcesem jest właśnie to, że wszyscy są zdziwieni, że, znaczy nie chcę powiedzieć wszyscy, ale właśnie ta informacja zwrotna jest taka, że mamy świetnej jakości animację, że wszystko jest dopracowane w największym szczególe, że ludzie potrafią odebrać ten świat, wejść w niego i że jakby postaci, które Paweł i zresztą cały zespół stworzył, są wręcz namacalne i myślę, że to jest gdzieś z mojej perspektywy sukces. Tak produkcyjnie my być może tutaj nie znaliśmy się jeszcze wcześniej z Jackiem, powinniśmy się też zgłosić, właśnie tak jak Paweł powiedziałeś, nie odrobiliśmy, musieliśmy te wszystkie lekcje odrobić w trakcie pracy. Być może powinniśmy się tutaj gdzieś zgłosić do jakichś tych ośrodków w Polsce, właśnie jak VR Lab, które już funkcjonują, które przeszły te różne procesy. Natomiast my się sami z tym zmierzyliśmy i myślę, że tak jest z mojej perspektywy z tym sukcesem też było dostanie się na XR Cannes, gdzie tylko w bardzo takim skromniutkim zespole udało nam się stworzyć na papierze koncepcję. Wtedy jeszcze wydawało nam się, że wszystko jest możliwe.
dostaliśmy się do Cannes, mogliśmy przedstawić ten projekt i mogliśmy się też jakby skonfrontować z tamtejszymi już znawcami tej tematyki, którzy też nam podpowiadali różne rzeczy. I to było też bardzo, bardzo takie inspirujące. Tak. Myśląc o kosmogoniku, mówi się, no, używa się takich haseł kluczowych, oczywiście LEM, oczywiście VR, oczywiście animacja. Natomiast zastanawiam się, i to w sumie już zmierzamy powoli do pytania podsumowującego, zostało nam całe 7 minut. Czy, a właściwie kiedy język VR, język animacji VR stanie się zrozumiały i powszechny dla współczesnego odbiorcy i współczesnego widza? Kiedy to przestanie być atrakcja, a rzeczywistość, o której pisał czy mógł pisać Lem? Kiedy oderwiemy tą łatkę VR i przestaniemy promować to w ten sposób, co samo sobie nie jest złe, natomiast kiedy odniesiemy się do samej istoty? Mi się wydaje, że ta odpowiedź trochę padła w tym wcześniejszym panelu. Jesteśmy już, mi się wydaje, że bardzo niedaleko. Brakuje nam takiego dobrej platformy dystrybucyjnej i tak, bo bardzo często spotykamy się z taką sytuacją, że po prostu ludzie nie mają dostępu do okularów. I jakby to jest jakby taka pierwsza, z chęcią bym zobaczył ten VR. Aha, trzeba mieć okulary, no to nie dam rady, nie? I ogólnie to jest taki największy, mi się wydaje, że problem, że jakby odsetek ludzi, którzy mają jakby, no nie wiem, ja też się nie znam na tych rynkach VR-owych, nie wiem jakie jest zagęszczenie okularów na po prostu 1000 osób, czy tam 1 000 000. Mogę mówić trochę o tym świecie, który gdzieś tutaj znam i nawet wielu moich znajomych, z którymi pracowałem w branży filmowej, w branży postprodukcyjnej, którzy mają powiedzmy, że kapitał, żeby posiadać taki sprzęt, albo są blisko tego świata, dalej w życiu nigdy nie doświadczyli VR-u i są zainteresowani, ale dla nich to jest w jakiś sposób niedostępne. I oczywiście takie duże firmy, duzi gracze jak no właśnie Facebook, czy tam jakkolwiek on się teraz nazywa, którzy po prostu obniżają ceny tych headsetów, oni robią koniec końców bardzo dobrą jakby robotę dla całej branży, bo czym bardziej ten VR moim zdaniem będzie dostępny, czym szybciej trafi pod te strzechy, to po prostu będzie wszystkim jakby dużo łatwiej tworzyć treść, zbierać finansowanie, zbierać jakby publiczność i też to się dzieje dzięki też innym branżom, bo VR też jest wykorzystywany w innych branżach, czy przy projektowaniu, czy przy deweloperce i tak dalej, i tak dalej. Przy grach, no oczywiście, jakby nawet nie trzeba mówić. Także mi się wydaje, że czym więcej będziemy popularyzować jakby tego dostępu albo umożliwiać tego dostępu do samych headsetów, tym szybciej ta nasza publiczność przestanie się na to patrzeć jak na nowinkę taką technologiczną, a jako na kolejny kanał dystrybucji treści, który będą mogli wybierać jako ten docelowy dla siebie. Tak, zgadzam się. Myślę, że też jak rozmawiamy, my też staramy się, dziękujemy w ogóle za zaproszenie też na ten festiwal. Staram się rozpoznać ten rynek i bardzo często właśnie dostajemy zapytanie o możliwość pokazania kosmogonika, a dopiero później jak się okazuje, że to jest VR, to jest takie, nie mamy infrastruktury jednak, bo faktycznie czy instytucje, czy instytuty polskie, które też chciały nas zaprosić, nie mają jeszcze, jak zaczynają liczyć, ile będzie kosztowało wynajęcie sprzętu, bo takiego nie posiadają, to zaczyna ten projekt rosnąć do jakichś tam dużych kosztów. Natomiast ja myślę, że no my ze względu na to, że zajmujemy się VR-em, mamy kilka headsetów, też zapraszamy znajomych właśnie do siebie, żeby oglądali kosmogonika. Ale też co wspaniale, że jest ten Immersion Festival i też jestem bardzo ciekawa wielu innych projektów, których nie zdążyłam jeszcze osobiście zobaczyć wcześniej, więc pozytywnie. Moi drodzy i drodzy Państwo, zostało nam całe 3 minuty, więc pytanie podsumowujące, skoro czas goni nas. Jeśli chodzi o to, padło takie stwierdzenie, że doświadczenie fabularne podczas poprzedniego panelu, to czym to doświadczenie fabularne w kontekście kosmogonika jest? Jak najłatwiej można byłoby opisać dla tych osób i zachęcić poznanie kosmogonika? Nie mam pojęcia troszkę, jak na to pytanie odpowiedzieć. Mogę powiedzieć to, co zawsze myślałem trochę o tym projekcie pod kątem jakby właśnie tej fabularności, że to jest trochę takie nasze podejście.
prawda jest taka, że my nie chcieliśmy do końca robić 1 do 1 Lema. My chcieliśmy trochę do niego podejść i zobaczyć, co się stanie, jak go ugryziemy, czy nam odda, czy po prostu będzie z tym jakieś coś fajnego, jakby z tego powstanie. Jest to taka próba po prostu jakby trochę zabawy z tym wspaniałym tekstem, który powstał wiele lat temu. Jest to próba trochę takiej zabawy. Ja wątpię, że my potrzebujemy promować Stanisława Lema. Znaczy to jest trochę w drugą stronę, jakby z nami. Ale mi się wydaje, że może w jakiś sposób jest to jakaś taka zachęta do zabawy trochę jakby z tym tekstem powrotu do niej, bo teoretycznie my go niby wszyscy znamy, ale jakby w różnych etapach życia po prostu jakby on różnie trochę jakby wybrzmiewa, czyli to nasze te fabularne podejście do niego to jest coś, jakaś taka synteza nas w tym Lemie po prostu przez te lata, także jakby z tego względu mi się wydaje, że może warto, żeby nas trochę poznać, żeby trochę Lema inaczej spojrzeć. Ja tylko chciałabym dodać, że dla mnie dobry VR, jak ja widziałam taki VR, który mnie pierwszy raz zaskoczył i to, co bym chciała i życzę osobom, które będą widziały Kosmogonika, to to, że po zdjęciu okularów, jak zamykam oczy, to dalej widzę tą przestrzeń i ten świat, do którego tego widza wprowadziliśmy. Że ten efekt właśnie Kosmogonik trwa 8 minut, także mam nadzieję, że ten efekt takiego zachwytu i tej estetyki, którą udało nam się stworzyć, zostanie w widzach po prostu na dłużej i tak jak Paweł powiedział, też Uranowe uszy, czyli oryginalny tekst bajek Lema oraz rysunki Daniela Mroza, bo też nie padło to tutaj, a myślę, że to jest bardzo też istotny element, bo korzystaliśmy, też inspirowaliśmy się rysunkami pana Daniela Mroza, że te światy po prostu zostaną w głowie odbiorcy. To cóż, Marto, Pawle, pięknie dziękuję za czas Dziękujemy. poświęcony dziś i zapraszamy do tego, żeby poznać Lema.